Cześć, nazywam się Michał Krztoń. Poprowadzę prelekcję pod tytułem User Experience w procesie tworzenia Minimum Viable Product w ramach Akademii JLabs i serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Cześć, jestem Michał. Chciałem Wam opowiedzieć co nieco o MVP, o tworzeniu produktów w podejściu MVP, o tym, jakie są dobre strony takiego podejścia, jakie są plusy, jakie są minusy i gdzie można zastosować tak naprawdę taki proces. Także mam nadzieję, że wyniesiecie coś ciekawego z dzisiejszej prelekcji. Na początek 30 sekund o mnie. Na dzień dzisiejszy jestem UX designerem, tak jak Mariola w ABB. Oprócz tego freelancerem, po godzinach oczywiście i w weekendy. No i w weekendy również jeżdżę dużo na motocyklu i podróżuję. To tak bardzo w skrócie o mnie. Teraz tak, jeżeli chodzi o MVP, pozwolę sobie całą prelekcję używać skrótu MVP zamiast rozwijać go za każdym razem. Generalnie Minimum Viable Product to coś, co możemy wyprodukować najmniejszym możliwym kosztem i co pozwala nam przetestować tak naprawdę prawdziwe potrzeby użytkowników i to, czego oczekują, w jaki sposób używają na przykład aplikacji, czy to aplikacja mobilna, czy webowa. Oczywiście zakładając najmniejszy możliwy zasób, znaczy nakład pracy ludzi, czy tak naprawdę finansów. A w opisie tej prelekcji też obiecałem, że wyjaśnię, czym jest MVP i czym nie jest MVP. Tutaj na tym trójkącie widać, że mamy kilka obszarów. Jest to funkcjonalność, niezawodność, użyteczność i emocje. Generalnie w zakres emocji wchodzi cały user experience, czyli to, czym się zajmujemy. No i tak, niektórzy błędnie myślą i twierdzą, że MVP polega na tym, żeby dostarczyć minimalną warstwę funkcjonalności i dać to użytkownikowi, żeby mógł z tego korzystać. Co jest błędnym podejściem, ponieważ nie można zapomnieć o pozostałych rzeczach, bo bez tego produkt, aplikacja czy usługa nie będą działały tak, jak należy. Ten trójkąt obrazuje to, jak powinno wyglądać MVP. Czyli mamy podstawową funkcjonalność, jest nawet laser dla kotów, jest. Podstawową funkcjonalność, mamy niezawodność, czyli coś, co sprawi, że użytkownik zaufa aplikacji. Mamy użyteczność, czyli ten obszar, który odpowiada za to, że użytkownik nie ma problemów z korzystaniem z tejże aplikacji czy produktu. No i emocje, czyli cały user experience, czyli to, co sprawia, że użytkownicy wracają i chcą z niej korzystać ponownie. Generalnie bez tego ciężko tak naprawdę mówić o jakimkolwiek testowaniu produktu stworzonego w podejściu właśnie MVP. Przechodząc dalej, przed w ogóle rozpoczęciem pracy, czy jest to produkt w korpo, czy jest to produkt w startupie, czy jest to coś, co robicie sami gdzieś w domu po godzinach, fajnie zadać sobie kilka pytań, bo możliwe, że przy którymś z tych pytań okaże się, że tak naprawdę to, co wymyśliliście lub to, co chcecie zrobić, nie ma sensu. Może warto przedefiniować wymagania czy założenia. Pierwsze pytanie to, dla kogo jest ten produkt, czyli kto jest grupą docelową, kto będzie z niego korzystał, czy w ogóle ktokolwiek z niego będzie korzystał, jeżeli tak, to w jaki sposób i czy nie ma przypadkiem alternatywy dla tego produktu, który wymyśliliście. Drugie pytanie to, jaka jest wartość dodana dla użytkownika, czyli co tak naprawdę ta aplikacja dostarcza, czy pozwala oszczędzić czas, czy pozwala zoptymalizować proces jakikolwiek związany z życiem, czy zawodowym, czy prywatnym użytkownika. To jest drugi ważny aspekt. Jeżeli tego nie spełniamy, będzie ciężko. Jaki problem rozwiązujemy? To jest w sumie bardzo częsty błąd, jeżeli chodzi o twórców różnych startupów. Moim zdaniem subiektywnym 95% startupów wymyśla sobie sztuczny problem, a później wymyśla produkt i na siłę go rozwiązuje, co jest kiepskim podejściem. Więc tak naprawdę nie można tworzyć kolejnego Ubera, który dostarcza warzywa do domów, czy Instagrama dla kotów, bo to nie ma sensu. Trzeba naprawdę znaleźć problem, który chcemy rozwiązać. A za ile można to sprzedać? Fajnie tworzy się produkty, które mają jakąś ideologię za sobą, ale generalnie docelowo fajnie by było też na tym coś zarobić, więc trzeba się zastanowić, czy to, co oferujemy, ten produkt jest w stanie być sprzedany komukolwiek. Co determinuje sukces lub porażkę? No jeżeli już zrobimy ten produkt o minimalnej zakresie funkcjonalności, trzeba się zastanowić, jaki moment powie nam, co nam powie tak naprawdę, czy produkt osiągnął sukces, czy to jest to, do czego dążyliśmy, czy osiągnęliśmy porażkę i trzeba coś zmienić, coś zmodyfikować, zredefiniować.
To jest wbrew pozorom bardzo ważne, ponieważ jeżeli tego nie określimy, możemy pracować w cudzysłowie w nieskończoność i tak naprawdę nigdy nie dostarczyć tego produktu, czyli cała idea legnie w gruzach. Dalej, jak szybko możemy to dostarczyć? Założenie jest takie, żeby MVP dostarczyć jak najszybciej, czyli jeżeli stwierdzimy, że to, co chcemy zrobić, zajmie nam rok, 1,5 roku lub 2 lata, to już nie jest MVP, to brzmi jak żmudny projekt korporacji, więc też warto się nad tym zastanowić. Jeżeli to jest miesiąc lub 2 miesiące, super, rewelacja. No i to, co jest podstawową funkcją, czyli tak naprawdę pomijając wszystkie dodatkowe funkcjonalności, tak jak załóżmy w Uberze podstawową funkcją jest przewożenie ludzi z punktu A do punktu B i kontakt między kierowcą a pasażerem. Cała gamifikacja, wszystkie dodatkowe funkcje, rabaty, wszystko to, co zostało dodane później, to jest tak naprawdę coś ekstra, czym można zająć się później, ale co jest tą podstawową funkcją. Dla Twittera to będzie publikowanie postów dla znajomych czy dla osób, które nas obserwują. Także jeżeli sobie odpowiemy, takich pytań oczywiście jest więcej, ale jeżeli sobie odpowiemy chociaż na tych 7 pytań, to już można cokolwiek stwierdzić. Właśnie, może pewnie część z Was widziała tą ilustrację tego, jak wygląda MVP. Umieściłem to w tej prezentacji. Zobaczymy, czy może pojawią się jakieś pytania na ten temat, byłoby dobrze. Generalnie pierwsze, to co teraz widzicie, to jest bardzo błędne podejście w procesie dostarczania MVP. Jak widać, niezadowolenie użytkownika z tego faktu, iż dostał tylko koło, lub później 2 koła, lub karoserię i 4 koła, przepraszam. I dopiero na 4., na ostatnim etapie użytkownik dostaje faktyczny produkt. Tylko że wtedy już jest za późno, żeby zweryfikować, czy to jest w ogóle to, czego on potrzebował. Więc to jest bardzo, bardzo złe podejście. Należy go unikać. To jest de facto podejście, które można spotkać w projektach robionych w metodologii waterfallowej, czyli coś, czego naprawdę należy unikać. To jest dobre podejście. Metaforą oczywiście MVP jest tutaj deskorolka i innego typu pojazdy, ale o co chodzi? Chodzi o to, że użytkownik ma potrzebę przemieszczania się z punktu A do punktu B, robi to na deskorolce. Ok, dostarczamy produkt, którym jest deskorolka, mierzymy, sprawdzamy, w jaki sposób jej używa, gdzie jeździ, co robi. Jeżeli już wiemy, czego mu potrzeba, dostarczamy kolejną wersję tego produktu. W tym wypadku miał potrzebę, żeby mieć większą możliwość sterowania. Mamy hulajnogę z kierownicą. Rewelacja. Następnie testujemy po kolejnej iteracji testujemy produkt. Wychodzi na to, że użytkownik chce się przemieszczać na większe dystanse, więc dostarczamy mu rower, który to umożliwia. Po kolejnej iteracji dostarczamy motocykl, który umożliwia przemierzanie jeszcze dłuższych dystansów. No i docelowo po jeszcze kolejnej iteracji wychodzi na to, że tak naprawdę użytkownik potrzebuje samochodu, którym może przemieszczać się w kilka osób. I w ten sposób jesteśmy w stanie na każdym etapie dostarczania produktu otrzymywać na żywo feedback o tym, czego tak naprawdę potrzebuje użytkownik. Jeżeli chodzi o proces tworzenia MVP zaczyna się naturalnie od pomysłu, od tego, że wychodzimy z jakąś hipotezą, to jest początek. Następnie jak najszybciej, o tym za chwilę jeszcze będę mówił oczywiście, ale jak najszybciej budujemy produkt, dostarczamy go w jak najprostszej formie. To jest produkt. Jeżeli już dostarczymy go, wystawiamy go na świat zewnętrzny, dostarczamy go użytkownikowi i mierzymy, sprawdzamy, co jest problemem, co można poprawić, w jaki sposób jest on używany i co tak naprawdę, czego jeszcze brakuje. Na tej podstawie oczywiście zbieramy to w formie danych, to mogą być testy AB, Google Analytics, wywiady z użytkownikami, wszelkiego rodzaju inne narzędzia pozwalające zbadać, w jaki sposób użytkownicy korzystają z produktu. No i na tej podstawie uczymy się zachowań użytkownika i poprawiamy produkt. Przechodząc z powrotem do pomysłu, który tak naprawdę zamyka kółko, które powinniśmy powtarzać cały czas, praktycznie w nieskończoność, jeżeli chcemy optymalizować produkt na zasadzie codziennego, powiedzmy w miesięcznych iteracjach. To jest cytat, Reid Hoffman to jest jeden z twórców LinkedIna i powiedział, że
jeżeli nie jest Ci wstyd przy opublikowaniu pierwszej wersji Twojego produktu, to znaczy, że zrobiłeś to za późno. Zgadzam się z tym w 100%. Nie ma czegoś takiego, że należy czekać na chociażby dobrą wersję. Trzeba wypuścić produkt jak najszybciej. Nawet jeżeli coś do końca nie działa, jeżeli brakuje pewnych elementów, coś wizualnie źle wygląda, im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Teraz chciałbym przejść do plusów MVP. Po pierwsze, niski koszt developmentu, ponieważ zamiast całej roadmapy całorocznej i pracy zespołu deweloperskiego, na przykład 15 osób przez cały rok, możemy zrobić coś w 2 miesiące i już wtedy, po tych 2 miesiącach, możemy optymalizować ten produkt i tak naprawdę nie tracimy czasu ani pieniędzy, ani też zapału ludzi, którzy z nami pracują, ponieważ niektórzy mogą się zdemotywować pracując zbyt długo nad produktem, który jeszcze nie powstał i nie powstaje na przykład przez 2 lata, bo rok to jest optymistyczna wersja w wielu przypadkach. Szybkie wyjście na rynek. No, w zależności tak naprawdę od branży, od tego, jakiego rodzaju to jest produkt lub usługa, może każdy miesiąc, każdy tydzień tak naprawdę może się liczyć jako przewaga konkurencyjna nad innymi firmami, czy nad konkurencją naturalnie. Dostarczamy tylko kluczowe funkcjonalności, czyli nie dostarczamy tak naprawdę nic dodatkowego, co mogłoby, nie wiem, sprawić, że nic dodatkowego, co i tak nie będzie używane z jakiegoś powodu, ale ktoś kiedyś stwierdził, że będzie potrzebne, również z jakiegoś powodu. Co jest też częstą przypadłością, zwłaszcza, znowu powtarzam, w dużych, zatwardziałych korporacjach, gdzie wymagania spływają znikąd, a później się rozpływają, ale artefakty pozostają na długo. No i tak, możliwość przetestowania hipotezy, bo to, że na przykład wymyślimy rewelacyjną aplikację mobilną dla jakiejś restauracji, która umożliwia to lub tamto, a później okaże się, że tak naprawdę restauracja potrzebowała tylko strony w wersji RWD. Można się bardzo się można pomylić i stracić kilka miesięcy pracy, a także klienta. Jeżeli chodzi o metody pracy przy MVP, naturalnie jest ich dużo więcej, ale takie podstawowe metody to interdyscyplinarny zespół. A co rozumiem przez interdyscyplinarny zespół? Rozumiem przez to zespół, w którym nie ma osób, na przykład nie ma back-end dewelopera, front-end dewelopera, którzy są zamknięci tylko w swoim zakresie pracy i nie współpracują z innymi, tylko jest to naprawdę zespół, który bardzo mocno ze sobą współpracuje, uzupełnia się wiedzą. Nie mówię, że każdy ma mieć uniwersalną wiedzę na każdy temat, ale żeby ta współpraca była bardzo, bardzo zacieśniona, ponieważ, o tym będzie jeszcze w kolejnym punkcie, do tego jeszcze za momencik wrócę. Warsztaty. Warsztaty ze story mappingu, na których możemy określić tak naprawdę corner case'y, możemy zdefiniować ścieżki użytkowników, to w jaki sposób mogą używać produktu, to w jaki sposób go na pewno nie będą używali. To jest bardzo istotne na początkowym etapie. Kolejną z metod, właściwie podejściem, jest podejście Lean UX. To się tak naprawdę wiąże stricte z moim zakresem pracy. Dla niektórych to może być tragedia, kiedy trzeba co chwilę zmieniać wymagania, co chwilę dostosowywać się do nowych wymagań, do nowych informacji, które spływają jako informacje zwrotne z tego, w jaki sposób produkt jest używany. Dla niektórych to może być koszmar, dla niektórych może być to fajny rodzaj pracy, ale na pewno wymaga to bardzo dużej elastyczności. No i tak, wszyscy pracują na sukces produktu, czyli nie może być sytuacji, w której produkt jest efektem pracy na przykład UX designera i biznes analityka, to musi być efekt pracy naprawdę całego zespołu, gdzie każdy jest w 100% zaangażowany, ponieważ to później zaowocuje na etapie kolejnych iteracji, ponieważ będzie je o wiele łatwiej przeprowadzić. Tak, a propos tej korporacji, o której już mówiłem wcześniej. Często można spotkać się z takim podejściem, że to podejście MVP do projektowania, do dostarczania produktu, to jest coś, co się nie nadaje do korpo, ponieważ jest roadmapa, jest budżet, są wymagania, są gates, jest szereg, tak naprawdę lista różnych przeszkód, które sprawiają, że nie można tego podejścia zastosować. No i mamy randomowego korpo człowieka, który przychodzi do nas i nam to mówi, z czym się powinniśmy nie zgadzać, ponieważ to jest w cudzysłowie bullshit. Dlaczego? Dlatego, że niekoniecznie trzeba
dostarczać produkty, duże produkty. Naturalnie, że produkty w korporacji mają długość życia po kilka lub kilkanaście lat w niektórych przypadkach. Nie trzeba całego produktu dostarczać, wykorzystując to podejście. Można dostarczać pojedyncze funkcjonalności. Na przykład załóżmy, że mamy jakąś tabelkę w produkcie SAP-owym, gdzie mamy potrzebę przefiltrowania danych. Nie trzeba od razu na sam początek dostarczać skomplikowanej funkcjonalności pozwalającej na filtrowanie tych danych. Można zrobić to stopniowo, krok po kroku. Najpierw filtrowanie tekstowe, później przetestować, w jaki sposób to działa, czy użytkownicy w ogóle filtrują, bo gęsto może się okazać tak, że nikt nie będzie z tego korzystał, a zespół deweloperów, w ogóle zespół projektowy stwierdzi, aż spędzi nad tym rok pracy. Bez sensu. I także MVP w korpo jak najbardziej, ale na poziomie funkcjonalności, feature'ów, a nie na poziomie produktu. Jak ugryźć MVP w korpo? Generalnie to też jest kilka dobrych argumentów za tym, żeby zastosować to podejście w dużej firmie czy w korporacji. Po pierwsze, w przeciwieństwie do startupu mamy wiedzę o produkcie, o użytkownikach, jak go używają, kto go używa, czego potrzebują użytkownicy i tak naprawdę czym jest produkt. Startup nie ma takiej możliwości, bo zaczyna od zera zazwyczaj. Kolejnym punktem jest zadawanie pytań i kwestionowanie wymagań. Trzeba to robić na każdym kroku, żeby właśnie nie popaść w ten standardowy proces, który nie jest zbyt optymalny i który sprawia, że niektórzy nie chcą przychodzić na drugi dzień do pracy, co też nie jest motywujące, ani nie działa w odpowiedni sposób długofalowo w projekcie. Wykorzystanie przewagi nad konkurencją. Jeżeli produkt w korporacji działa już długo, na pewno ma jakiś swój specyficzny kontekst użycia, coś, co sprawia, że ten produkt ma przewagę nad produktami podobnego rodzaju u konkurencji. Trzeba to wykorzystać w 100%, bo jest to coś, czego też startupy nie mają, bo tak naprawdę wychodzą od zera. No i to, o czym mówiłem tak naprawdę wcześniej, czyli dostarczanie funkcjonalności po kawałku, jako w formie właśnie MVP. Narzędzia. Tutaj chciałem zrobić kilka rozbudowanych slajdów na temat tego, jakich narzędzi używać przy tworzeniu MVP, ale stwierdziłem, że nie ma to sensu. Jest rewelacyjna strona startupstash.com. Moim zdaniem można znaleźć tam 99% narzędzi potrzebnych do stworzenia takiego MVP, zarówno w startupie, jak i w korpo, bo są to i gotowe templatki do stron, jeżeli chcemy stworzyć landing page, gotowe biblioteki ikon, nawet gotowe wzory umów o polityce prywatności. No jest tam po prostu wszystko. Więc jeżeli czegoś tam nie ma, to można poświęcić ten 1% pracy i to zrobić, a tak to opierać się na gotowych rozwiązaniach. To jest też coś, co wrzuciłbym do worka pod tytułem podejście MVP w dużej firmie. Nie projektować customowych zbiorów ikon, które tak naprawdę mogą wyjść gorzej niż jakieś gotowe biblioteki, na przykład z Google Material, bo to wszystko jest albo dostępne za kilka dolarów, albo dostępne za darmo, więc nie widzę żadnych przeszkód, żeby to wykorzystać. Tak. Eric Rice to jest tak naprawdę twórca, nie wiem, nie wspomniałem chyba o tym na początku, to jest twórca pojęcia Minimum Viable Product. I to jest kolejny cytat, który można brać bardzo do serca i bardzo dosłownie. Czyli nie my, nie nasze hipotezy i nasze założenia, nie to, co użytkownicy nam mówią, że chcieliby osiągnąć, czy chcieliby robić z tym produktem, tylko tak naprawdę na podstawie tego, w jaki sposób go używają, należy zdefiniować to, co im jest tak naprawdę potrzebne. I tego się bardzo mocno trzymać, nie rezygnować z tego podejścia na żadnym etapie projektu. Przerwa hydrologiczna. Kontynuując, przez ostatnie 20 minut tłumaczyłem, w jaki sposób dostarczać MVP jako produkt, że musi to być produkt, minimalna funkcjonalność, emocje itd., ale tak naprawdę MVP nie musi być produktem, nie musi być to fizyczny produkt, realny, stworzony przez firmę. Kilka przykładów, chyba znanych Wam marek. Dropbox zaczął od tego, że opublikował film, 4-minutowy film prezentujący samą ideę narzędzia, to w jaki sposób działa, zaprezentował sposób działania narzędzia do trzymania plików w chmurze i rewelacja, ponieważ spotkało się to z super dużym odzewem i zainteresowaniem, co pozwoliło ocenić twórcom Dropboxa, że ich pomysł jest bardzo dobry.
Buffer. Buffer może mniej popularne narzędzie. Jest to narzędzie pozwalające zakolejkować sobie, jeżeli publikujecie posty w social media, na Facebooku, LinkedInie, Snapchacie, na czymkolwiek, pozwala to sobie zakolejkować te wiadomości publikowane w social media według konkretnego planu, jeżeli macie jakieś strategie związane z mediami społecznościowymi. Bardzo ciekawe narzędzie. Oni poszli trochę w innym kierunku. Stworzyli landing page, na którym zdefiniowali 3 warianty cenowe. Była możliwość zakupu konkretnego abonamentu, powiedzmy, na tą usługę i zapisania się w momencie i otrzymania wiadomości w momencie, kiedy produkt już zacznie funkcjonować, do korzystania z tego produktu. Czyli nie tylko udało się zdefiniować twórcom Buffera, czy będzie zainteresowanie ich produktem, a także udało im się sprawdzić, ile użytkownicy są w stanie za niego zapłacić, czyli jeszcze poziom wyżej. No i Oculus Rift, czyli gogle Virtual Reality. Oni poszli jeszcze poziom wyżej, ponieważ stworzyli stronę swojego produktu i umożliwili preorder tego Oculusa. I ludzie zamawiający Oculusa przez ileś tam miesięcy zamawiali go w formie preorderu, płacili za niego w momencie, kiedy on jeszcze w ogóle nie istniał i za te pieniądze oczywiście twórcy byli w stanie go wyprodukować, co jest, tak jak mówiłem, jeszcze pójściem poziom wyżej. Także wszystko zgodnie z ideą fake it till you make it. Bardzo dobrą moim zdaniem. Teraz tak, jeszcze cztery inne przykłady, też marek, które... Tak? Tak. Bo jeśli oni pokazali przed finalnym produktem filmik na YouTube, jak to działa, to jak on mieli pewnej rzeczy, na firma nie wykorzysta tej funkcjonalności i nie zrobi tego pod swoim szyldem? Bo inna firma już to zrobiła. Dropbox powstała jako alternatywa dla Google Drive'a, więc myślę, że tego się po prostu nie obawiali. Myślę, że nie, tak naprawdę zwłaszcza przy startupie nie liczy się pomysł, bo pomysł można komuś ukraść, ale co z tego, skoro liczy się wykonanie tego pomysłu. Także jeżeli zrobisz to lepiej, konkurencja nie do końca ma znaczenie. Zanim produkt w ogóle istniał. Tak. Dokładnie tak. Okej, pytania będą później. Inne przykłady. Airbnb. Airbnb również na pewno znacie, wszyscy wiecie, czym jest Airbnb. Największa konkurencja Booking.com, rezerwowanie apartamentów. Powstało to w 2010 roku, nie pamiętam, w każdym razie pomysł wziął się stąd, że 2 kolegów mieszkających bodajże w San Francisco nie stać by ich było na opłacenie kolejnego miesiąca czynszu i stwierdzili, że wrzucą zdjęcia swojego mieszkania na jakąś stronę, na swoją stronę i wynajmą to mieszkanie na czas odbywania się pewnej konferencji, która trwała 3 lub 4 dni. No i stąd w ogóle wziął się pomysł na Airbnb i także na nazwę, ponieważ oferowali bed and breakfast, więc stąd w ogóle cała idea. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład to Virgin. Richard Branson, dużo różnych marek, dużo różnych produktów, usług, ale chciałem poruszyć tylko temat linii lotniczych, które powstały w latach 80., czyli Virgin Air. Richard Branson założył, że otwiera linie lotnicze, ale zaczął od jednego samolotu i jednego rejsu. Czyli stworzył całe linie lotnicze, ale oferował tylko jeden rodzaj rejsu przez długi czas, a dopiero później kolejne rejsy i kolejne samoloty. To jest dokładnie podejście na zasadzie MVP, bo po co mu 20 samolotów i rejsy po całym świecie, skoro trzeba przetestować, czy użytkownicy, czy klienci będą chcieli korzystać z jego usług. Uber. Też na pewno wszyscy znacie tą aplikację. Uber w takiej formie jak teraz działa dopiero od jakiegoś czasu, zwłaszcza w Polsce, ponieważ różne funkcje pojawiają się w różnych krajach w odpowiednim odstępie czasu. Uber tak naprawdę w 2010 roku był testowany tylko w San Francisco i tak naprawdę łączył użytkowników iPhone'ów z kierowcami, którzy też mieli iPhony i to wszystko było połączone z płatnością kartą i tyle. Tak powstał Uber. To była pierwsza wersja. I dopiero to pokazało, że to działa i należy iść w tym kierunku i pojawiły się kolejne rzeczy, czyli cały temat ratingów, kierowców, zamawiania, lokalizacji. To było dopiero później. Groupon. Może już nie tak popularny jak parę lat temu, bo pewnie mało ludzi już szuka zniżek na sushi na Grouponie. To już chyba nie te czasy.
Groupon powstał też w podobny sposób. Teraz jest to platforma z różnymi kodami rabatowymi, ze zniżkami. Duży projekt, a na początku swojej działalności Groupon był blogiem na WordPressie, na którym jego autorzy umieszczali różnego rodzaju kupony zniżkowe. Od tego zaczęli, to się przyjęło, odnieśli jakiś tam sukces i dopiero później rozwinęli to jako większy produkt. Teraz znowu, od prawie pół godziny tłumaczę Wam o tym, mówię Wam o tym, w jaki sposób tworzyć MVP jako produkt, a tak naprawdę chciałbym trochę odwrócić karty, bo MVP nie jest tak naprawdę produktem, jest procesem, jest ciągłym procesem, a tak naprawdę podejściem do tworzenia produktu, który warto stosować, jeżeli chcemy jak najszybciej otrzymać feedback użytkowników na temat tego, co stworzyliśmy. Czyli nie produkt, ale jednak proces. A teraz już idąc powoli do końca, mam 6 tak naprawdę dobrych praktyk, o których też było wspominane w opisie tej prelekcji. Pierwsza z nich to coś, o czym już też mówiłem. Zdefiniuj główną funkcjonalność produktu. Nie należy tworzyć czegoś na siłę na podstawie sztucznego, wykreowanego przez siebie problemu, bo to prędzej czy później nie wypali. No właśnie. Tak, w trakcie tworzenia, jak już zdefiniujemy tę główną korową funkcjonalność, główną funkcjonalność aplikacji, nie należy ulegać pokusom dodawania kolejnych funkcji, ponieważ zazwyczaj prowadzi to do wydłużenia całego procesu, do wydłużenia tego czasu, kiedy dostarczamy aplikację, no i kłóci się to z całą ideą. Plus można sobie jeszcze można zepsuć tak naprawdę całą tą główną ideę. Tak, skup się na małej grupie odbiorców. Chodzi tutaj o to, żeby unikać wielkiej promocji, wielkiej publikacji i promowania tego produktu od samego początku do dziesiątek tysięcy użytkowników, ponieważ jest to bez sensu. Lepiej mieć zamiast 10 tysięcy użytkowników, którzy są zainteresowani danym produktem, lepiej mieć 100 użytkowników, którzy są bardzo zaangażowani, ponieważ oni dadzą nam o wiele lepszy feedback niż te 10 tysięcy, które może z niego skorzysta, może nie, ale generalnie nie jest mi to do niczego potrzebne. Czyli najpierw mała grupa, a dopiero później skalowalność produktu i wyjście do szerszej grupy odbiorców. Udawaj, że Twój produkt jest gotowy. Tu też z przykładem. 3 lata temu realizowałem projekt o wdzięcznej nazwie lokalnyrolnik.pl. Cała usługa polega na tym, że zamawiamy, chyba działa już nawet w Krakowie, polega na tym, że zamawiamy sobie w formie po prostu zamówień, tak jak na Allegro, zamawiamy sobie produkty od lokalnych dostawców z okolic Krakowa. To wszystko jest koordynowane przez koordynatorów, którzy upewniają się, że dostawcy dostarczają te produkty w cyklu tygodniowym, a odbiorcy odbierają je raz w tygodniu w konkretnych miejscach. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest idealny przykład właśnie podejścia MVP, ponieważ to wszystko, zanim w ogóle zostało zrealizowane w 100%, działało na początku w Słowenii, a później już dopiero w Polsce na zasadzie telefonu, Google Docsa i maila. To wszystko było koordynowane w ten sposób. Dopiero później powstał panel tak naprawdę część frontendowa dla użytkowników, gdzie mogą sobie zrobić te zamówienia, ale cała ta część dla koordynatorów i dla dostawców, cały temat logistyczny, to wszystko było fejkowe. To po prostu użytkownik miał wrażenie, że to wszystko już funkcjonuje, działa, jest w pełni funkcjonalne, a tak naprawdę w momencie, kiedy on przesyłał zamówienie w cyklu tygodniowym, nawet na tym etapie właściciel tego całego biznesu otrzymywał maila i on to wszystko koordynował. Od tego się zaczęło. Teraz oczywiście działa to w pełnej formie, bo minęły już 3 lata, ale od tego właśnie zaczęli. Czarnoksiężnik z krainy Oz MVP. O co chodzi w tym podejściu? Chodzi o to, że tworząc produkt, którego dostarczenie zajmuje 2 miesiące, jeżeli na przykład sprzedajemy jakąś usługę czy produkt w abonamencie po stałych kosztach, nie warto tracić czasu na development systemu płatności, automatycznego wystawiania faktur, tego wszystkiego, co możemy zrobić manualnie. Czyli chodzi o to, żeby to, czego brakuje nam pod kątem technologicznym, przynajmniej na początku cyklu życia produktu, zastąpić w sposób manualny. Czyli zamiast, tak jak mówiłem, systemu płatności i wystawiania faktur, podpinamy na sztywno linki do batonów na landing page'u z jakiegoś systemu płatności, 10 minut roboty, a temat obsługiwania tych płatności i wystawiania faktur
studentka drugiego roku finansów z UEK-u, 1/5 etatu, wszystko sobie, bardzo dobrze sobie da z tym radę, naprawdę. Przynajmniej przez pierwsze miesiące, w międzyczasie, kiedy produkt już będzie na rynku, a wy będziecie mieli już feedback na temat tego, jakie są odczucia na temat tego produktu. To był punkt 5. No i teraz chyba w sumie najważniejszy, o którym też już mówiłem, ale bardziej może ideologicznie. Nie należy czekać ani chwili z wypuszczeniem MVP na rynek. Trzeba to zrobić jak najszybciej, nawet jeżeli coś nie działa, coś nie funkcjonuje, tak jak mówiłem na samym początku. Wypuścić, sprawdzić, przetestować, poprawić i w takim iteracyjnym modelu poprawiać produkt przez tyle, ile będziemy chcieli go utrzymywać tak naprawdę. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś pytania, jakiekolwiek. A z mojej strony to wszystko i dziękuję za skupienie i uwagę. Czy są jakieś pytania? Pan wspomniał o plusach MVP, a minusy? Minusy? A czy po tej prezentacji znajdujesz jakieś minusy? Oczywiście, że są, ale chciałem skupić się na tej pozytywnej stronie. Okej, to w takim razie pierwszy minus, który przychodzi mi na myśl, to jeżeli wykorzystujemy to podejście w korporacji i na przykład produkt gwarantuje wysoką jakość dostarczanych danych czy wyświetlanych danych i jest podpisany SLA, to nie widzę za bardzo tego podejścia, ponieważ ono się trochę kłóci. Jedno z drugim nie może to współpracować. Druga rzecz, też innego rodzaju umowa, jeżeli produkt jest pokryty NDA-em, jest zaangażowane w niego 5 osób, to też nie możemy w ten sposób realizować tego produktu, chyba że wewnątrz zaangażowanego grona ludzi. Jeszcze jakieś pytania? Tak? Wspomniałeś o Oculusie, ale oni na Kickstarterze wypuścili chyba to jako gotowy produkt. Jak się w ogóle zapatrujesz na przykład na używanie kampanii crowdfundingowych przy promocji MVP? Czy to jest odpowiedni czas, czy lepiej nie dawać takiej możliwości? Dałbym sobie głowę uciąć, że miałem ten przykład w prezentacji, ale widocznie nie, więc super pytanie. Są zegarki oferujące możliwość, tak jak Kindle, czytania, czyli czytniki e-tekstu. Oni zrobili dokładnie, nie pamiętam, nazywają się Pebble bodajże. Oni zrobili dokładnie to, o czym mówisz, czyli umieścili ten produkt na Kickstarterze. On jeszcze nie istniał i tam zebrali odpowiednią sumę pieniędzy, czyli trochę tak naprawdę jak preorder, tylko że preorder na Kickstarterze. Bardziej globalnie, może mieć większy zasięg, ale tak, też tego podejścia też się używa. Pytanie brzmiało, czy można sprawdzić, czy zastosować takie podejście jak w przypadku landing page'a i tych różnych wariantów cenowych, żeby sprawdzić, jakie jest zainteresowanie produktem, żeby wystawić go na Kickstartera i sprawdzić, ile osób jest w stanie się złożyć, w cudzysłowie, na realizację tego produktu. Okej, to jeżeli nie ma już żadnych pytań, to okej. Możesz trochę głośniej? Jeżeli chodzi o korpo, to w sumie każdy wie, jak to działa i tam raczej ciężko jest przeforsować, żeby czegoś nie dać waterfallem, no bo oni wiedzą, że mają taki budżet, tyle muszą wywalić, dostaną produkt. Jak wtedy zareagować i powiedzmy narzucić, żeby zrobić to agile'owo i wykorzystać na przykład MVP? Jeżeli masz na tyle mocną pozycję w zespole czy w firmie, możesz się postawić i zebrać sobie inne osoby, które też preferowałyby to podejście, a tak naprawdę to jest kwestia projektu, bo w jednej firmie mogą być 2 projekty, ludzie siedzący obok siebie praktycznie i w jednym to jest niemożliwe, a w drugim jest to możliwe, tylko trzeba chcieć. Ale rozumiem Twoje pytanie, ponieważ biorę udział w jednych z projektów, w których chciałbym, ale nie mogę. Także jak najbardziej rozumiem wątpliwości. Spotykamy, że jest klient, który coś chce, tylko mówi, ile to będzie kosztować. Mhm. Powiesz mu, że ok, będzie kosztować tyle, ile będziesz wymyślał, no bo my pokażemy część programu, powiesz, czy tak, czy nie i w którą stronę idziemy. No tak jak
ale może wiedzieć, bo może wiedzieć, ile zapłaci za całość, chociaż orientacyjnie, ale wręcz może mieć jeszcze wartość dodaną, czyli nie będzie czekał na produkt rok, tylko 2 miesiące. Także to nie wyklucza jedno drugiego, a to, co będzie się działo później, to już zależy od rynku i od tego, co będzie chciał klient. A jeszcze odnośnie tego sloganu fake it till you make it, jakieś doświadczenia w momencie, gdy istnieje zaufanie do produktu, istnieje, jeśli chodzi o takie moralne i biznesowe, Mhm. w kwestii relacji z użytkownikami albo klubem, albo z zamawiającym, jakąś praktykę, w sensie, jak już to jest faktycznie sfejkowane, to jak przejść tą barierę, że musimy jakby, powiem, zrobić dobrą minę do złej gry, czyli nie działa produkt, a chcemy Mhm. przekonać klientów, użytkowników, że ten produkt jest sprawny. To znaczy, po pierwsze, klient nie musi się dowiedzieć o tym, że produkt nie działa w tej części. Trzeba robić tak, że fake it till you make it, czyli jeżeli dostarczysz już tą część techniczną, czyli te płatności, o których mówiłem, wtedy nie ma problemu. A jeżeli klient się dowie, to też jest w miarę określone, nazywa się to, znaczy to jest już trochę oszukiwanie, ale nazywa się to concierge MVP. Polega to na tym, że jest część usługi realizowana, powiedzmy, wewnątrz, nie wiem, po stronie technicznej, technologicznej, a druga część usługi jest realizowana ręcznie i klient jest tego świadomy. Można też od początku mówić o tym wprost. Nie pamiętam nazwy tego sklepu, ale twórcy, nie przypomnę sobie teraz, w każdym razie jego twórcy wprost mówili klientom, że wystawiają na sprzedaż na przykład buty, ale te buty, jeżeli ktoś je kupi, to oni biegną do sklepu, realnego, fizycznego sklepu, biorą te buty, pakują i wysyłają. I to pozwoliło im sprawdzić, czy ten sklep faktycznie będzie funkcjonował bez zbytniej inwestycji, no bo tak naprawdę kupowali wszystkie produkty w momencie, kiedy spływało zamówienie i pieniądze, więc... Backup plan, Proszę? zapasowy plan. Tak, no tak. Ja mam pytanie, kilka pytań dotyczących pytania kolegi, tak? Powiedziałeś, że można wycenić coś, co na przykład będzie trwało rok, tak? Ale jak to wycenić w sytuacji, jak tak naprawdę uznajemy, że nie wiemy do końca, jak ten produkt ma wyglądać? Więc nie wiemy, że praca nad tym będzie trwała rok. To jest coś, co mnie bardzo frapuje. Jak to wycenić? Okej. W takim razie, jeżeli mamy, załóżmy, część, trochę odnosząc się do mojego przykładu, jeżeli mamy część dla użytkownika, rzucam moderatora i administratora, czyli bardziej backendowa część produktu, załóżmy, wyceniamy tą pracę całościowo, waterfallowo na 2 lata. Ale jeżeli skupiamy się tylko na pierwszej części, czyli w froncie dla użytkownika, jesteśmy w stanie stwierdzić, że na przykład zajmie to pół roku, a resztę dostarczyć w międzyczasie, czy później, kiedy już produkt jest na rynku. To jest bardzo nie osobiste, ale specyficzne pytanie per projekt, bo można zrobić coś w tydzień i później rozbudowywać, a można robić coś rok, a później rozbudowywać 10 lat, więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję serdecznie Państwu za udział w wydarzeniu.